Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. W dzisiejszym wideo postaram się szybko omówić wydarzenie o nazwie Pojedynek Sojuszów. Takie małe State vs State, tylko że w wymiarze sojusz kontra sojusz. Zanim jednak poświęcimy czas na to wydarzenie, chciałbym Wam powiedzieć o dwóch kampaniach z AppGalery, które dzieją się jednocześnie. A więc kupując pakiety w State of Survival, zbierasz zarówno diamenty AppGalery, które później wymieniasz na kupony i obniżysz sobie kwoty pakietów w grze, lub całkowicie wyzerujesz potrzebę wydawania jakiejkolwiek kwoty pieniędzy i po prostu zapłacisz kuponem, nie angażując żadnej gotówki. Tak, to jest jak najbardziej możliwe. Po drugie, AppGalery uruchomiło we wrześniu kampanię z urządzeniami, tzw. Device Campaign, w której za zakupy w State of Survival, dokładnie te same zakupy, za które dostaniesz diamenty AppGalery, zbierasz punkty. Punkty AppGalery, które wymienisz na nagrody rzeczowe. Wydatek równowartości 100 euro to 1 punkt. Co więcej, nagrody zaczynają się właśnie już od 1 punktu, więc nie musisz zbierać nie wiadomo jak dużo. Aczkolwiek im więcej punktów, tym nagrody są atrakcyjniejsze. Pamiętaj jednak o tym, żeby sprawdzić, czy Twój kraj AppGalery jest zarejestrowany w tym wydarzeniu, ponieważ AppGalery wysyła nagrody tylko na terenie Europy. Przykro mi, Turcjo, Wielka Brytanio, Kanado czy Australio. A teraz wróćmy do wydarzenia Pojedynku Sojuszów. Wydarzenie dzieli się na 3 następujące po sobie etapy: przygotowania do wojny, deklarację wojny oraz samą wojnę. Etap przygotowań to w zasadzie praca wyłącznie dla lidera sojuszu oraz członków rangi 4. Mianowicie trzeba postawić centrum kontroli wojennej oraz wieżę. Budynki te przynależą wyłącznie do tego wydarzenia i po jego zakończeniu znikną. Następnie liderzy sojuszu mogą wyznaczyć czas rozejmu. To czas, w którym przeciwnik nie będzie w stanie wypowiedzieć nam wojny. Niemniej jednak liderzy nie muszą wyznaczać tego czasu. Jeżeli czas rozejmu nie zostanie wyznaczony, sojusz zostanie uznany po prostu za zawsze gotowy do walki. Jest to całkiem fajna opcja dla silnych międzynarodowych sojuszów, gdzie liderzy rajdów występują we wszystkich strefach czasowych. Lub czasy ich gry online nachodzą na siebie. Liderzy mogą również wymusić rozejm i ominąć najbliższy czas wojny. Tej opcji nie da się nadużywać, więc używaj tego z rozwagą. Następnie mamy etap deklaracji wojny. Polega na wybraniu przeciwnika spośród kilkunastu dostępnych sojuszów z różnych państw. Dodatkowo wyznaczamy czas starć. Taka ciekawostka. Potencjalni przeciwnicy są generowani automatycznie w oparciu o pozycję sojuszu w klasyfikacji wydarzeń państwowych. No i najlepsze na koniec. Etap wojny. Pojedynek rozpoczyna się o ustalonej przez liderów porze. Obydwie strony mogą przenieść osadę do państwa przeciwnika, aby przeprowadzić ataki i obronę. Celem walki jest zniszczenie centrum kontroli wojennej oraz wież rywala, zmniejszenie wytrzymałości budynków wroga, ranienie jego żołnierzy, niszczenie budynków zapewnia punkty. Sojusz, który zdobędzie więcej punktów, wygrywa. Dodatkowo ranienie i zabijanie wrogich oddziałów zapewnia zasługi, które wliczają się do klasyfikacji wydarzenia państwowego. Na jego bazie otrzymasz dodatkowe nagrody. Cenna uwaga, warto zapamiętać. Opuszczenie sojuszu w trakcie trwania etapu wojny oznacza, że nie możesz dołączyć do żadnego innego, dopóki pojedynek nie dobiegnie końca. Nie można więc wychodzić z sojuszu, żeby pomóc przyjaciołom. Zwycięski sojusz przejmie część punktów przegranego sojuszu z klasyfikacji sojuszu wydarzenia państwowego. Podczas pojedynku obydwa sojusze mogą atakować wyłącznie budynki i osady związane z wydarzeniem, bez ingerencji tych z zewnątrz. Oddziały, które zginą w centrach kontroli i wieżach, są początkowo uznawane za rannych i trafiają do szpitala. Jeżeli szpital będzie całkowicie zapełniony, kolejne ranne oddziały zginą. Działa to identycznie jak w przypadku walki o bunkry czy walki o stolicę. To tyle. Jakieś pytania?